Cześć, jestem Adam, a to jest kanał o scyzorykach, ale nie tylko, też o majsterkowaniu i naprawach. Dzisiaj zajmiemy się odnowieniem noża węglowego typu Mora. Jak widać, jeszcze oblazło różnymi parchami. Nóż należy do mojego kolegi prowadzącego kanał Liczy się Przygoda. No, postaramy się zrobić tak, żeby go doprowadzić do porządku. Na początek przejedziemy go wełną stalową, a jeśli to nie spełni efektu, co widać, że nie za bardzo działa, będziemy stosować inne, bardziej agresywne metody. Uzyskany efekt po użyciu wełny stalowej jest taki, że nadal widać nieładne przebarwienia, ale są już niewyczuwalne pod palcami. Ponieważ chciałbym doprowadzić to jeszcze do lepszego stanu, zaserwujemy mu kąpiel w occie 10%. Nóż już jest zabezpieczony. Ocet mam nalany do rondelka. Podgrzejemy go, żeby działał trochę lepiej. Minuta wystarczyła. Teraz wlewamy sobie do pojemniczka, w którym będzie nóż leżakował. Jak widać, zachodzi reakcja. Wytwarzają się pęcherze. Ocet wziął się do roboty. Zobaczymy, co z tego wyjdzie za kilkanaście minut. Ostrze trochę ściemniało. Uwidocznił się napis. Teraz przeczyścimy i znowu włożymy do podgrzanego octu. Dobra. No, widać efekt. Troszkę zeszło nasze ściemnienie. Osad też zostaje. I tak sobie polerujemy do momentu, kiedy uznamy, że jest ok. Większość plam poschodziła z tej strony, z tej nie. To już są małe wrzery. Najprawdopodobniej, jak widać, czy nie widać. No niestety powierzchniowa korozja już postąpiła. Troszkę to przepolerujemy i zobaczymy, jak to wyjdzie. No ale jest lepiej. Więc internet nie kłamał, to działa. Dobra. My podgrzejemy wodę, żeby uzyskać po wsypaniu sody roztwór, którym przepolerujemy ostrze noża. Mieszamy. Teraz tak. To nalewamy do tej szklaneczki. Tego wyczyścimy wstępnie. Wsadzimy tutaj.
Weźmiemy sobie pojemniczek. Nalejemy mu, niech sobie jeszcze poleży chwilę. Dobra, nożyk został dodatkowo zabezpieczony przeze mnie. Poleżał sobie jakieś 10 minut jeszcze. Trochę ślad się zrobił, że było za mało, ale po przepolerowaniu to zlezie. No, widać, że schodzi. Zrobiła się szarowa powłoka. Tej korozji powierzchniowej, którą usunąłem, już nie będziemy równać. Przepoleruję go na polerce, a potem zrobimy mu powierzchnię oksydowaną. Lepiej się oszczą, ale niestety z nierdzewki inoxa łatwiej utrzymać w czystości. Jak się on już nie zadba odpowiednio, a nawet jak się zadba, to i tak może mu się coś takiego przytrafić. Dobra. Wsypujemy kwasek. I mieszamy. Teraz wkładamy nasz nóż do szklaneczki. I lejemy do pełna. I niech sobie tak stoi. Nożyk już leży 10 minut. Wyjmiemy go i zobaczymy, co z niego wyszło. Nożyk wygląda tak. Nie jest najgorzej. Przeczyścimy i włożymy dalej. Zapomniałem powiedzieć, że przed włożeniem do oksydy nie nagrałem tego, ale odtłuściłem go ponownie. No i chlub. Minęło kolejne 20 minut. Czy coś mu się poprawiło? No. Powierzchnia zszarzała. Chyba najprawdopodobniej już lepiej nie będzie. A nie będę go trzymał całą noc. Chociaż nie ma sensu. Szary jest, zoksydowany ile się dało. Może go to uchroni na jakiś czas. A teraz go naostrzymy.
Nóż został przeoszczony najpierw na kostce 600, potem na 1000. Już sprawdzałem. Tnie paragon w poprzek z góry na dół. Więc można uznać, że jest naoszczone wystarczająco jak do takich zwykłych potrzeb. Operacji tak nie będziemy robić. To tyle. Jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów, naciśnijcie subskrypcję, dajcie dzwoneczek, kciuka w górę i napiszcie jakiś fajny komentarz. Dzięki.